Zróbcie ze mną dzisiaj przepyszny gulasz, taką trochę potrawkę z indyka, z fileta z indyka z warzywami. Prosty i pyszny przepis. Możecie go podać z ryżem lub z ziemniakami czy kaszą. Będzie pysznie. Pachnie przepięknie. Smakuje jeszcze lepiej. No i robi się bardzo szybko. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Zaczynam od mięsa. Mam filet z indyka. 800 g. Kroję go w kawałki jak na gulasz. Następnie obsypuję mięso solą i pieprzem. Mięso obsypuję mąką pszenną. Myślę, że 2 łyżki wystarczą. I mieszam. Na głęboką patelnię wrzucam łyżkę masła i odrobinę oleju. Możecie dać taki od suszonych pomidorów, które będziemy używać również w tym przepisie. Patelnię mam żeliwną, zakupioną na Temu, w naprawdę niedużej cenie. W tej chwili, z tego co wiem, to się wyprzedały, ale co chwilę uzupełniają zapasy, więc próbujcie. Możecie użyć również mojego kodu, dzięki czemu możecie zyskać dosyć spore zniżki. Mięso podsmażamy, aż się zarumieni. Przewracam je, żeby się ładnie z każdej strony zarumieniło i ścięło. Indyka smażymy naprawdę krótko, żeby tylko się ściął. Wtedy dalej pozostanie soczysty i miękki. Po usmażeniu mięso zdejmuję do miseczki. A na patelnię daję ponownie odrobinę masła i trochę oliwy. Wrzucam pokrojoną jedną cebulę w kostkę i przerumieniam. Nie przejmujcie się, że przybiera coś do patelni, bo to też daje nam smak. Później jak zalejemy wszystko sosem, cały ten smak właśnie w nim zrobi ogromną różnicę. Solę odrobinę, żeby szybciej mi zmiękło. I po chwili dodaję również ząbek czosnku. Przemieszam z czosnkiem i dodaję pozostałe warzywa. Jedną pokrojoną w kostkę marchewkę i jedną niedużą cukinię albo kawałek, również pokrojoną w kostkę, taką troszkę większą. Dodaję również pokrojone w paski suszone pomidory. Takie mam spore, więc dałam sobie około 10. Jak macie mniejsze, to dajcie 12 albo nawet 15, żeby były wyczuwalne w naszym sosie. Mieszam wszystko dokładnie. Przesmażam warzywa około 3-4 minut, żeby zaczęły puszczać swój sok i odrobinę smaku jeszcze nabrały, bo takie przypiekane warzywa mają o wiele więcej smaku. Po tym czasie dolewam śmietankę, kremówkę 300 ml, dodaję pieprz i sól do smaku. Dodaję również pozostałe przyprawy, oregano suszone, około łyżeczki, około pół łyżeczki kurkumy i słodką mieloną paprykę
i wędzoną paprykę, tak po około pół łyżeczki, nawet trochę więcej, do smaku. Mieszam wszystko dokładnie i duszę około 5-10 minut, żeby warzywa po prostu zmiękły. Najbardziej marchewka, bo ona jest najtwardsza. Najlepiej pod przykryciem. Po dosłownie tych kilku minutach warzywa już zmiękły, możemy odkryć. Pomieszajcie jeszcze dokładnie. W trakcie właśnie tego duszenia całość, która przywarła nam do patelni, odejdzie do sosu i doda nam fajnego aromatu. Możemy dorzucać nasze mięso razem z całym sokiem, które puściło. Mieszamy i z mięsem dosłownie minuta, dwie i wyłączamy. Nie dłużej, żeby nam nie stwardniało. Ono sobie dojdzie w ciepłym sosie. Zobaczcie, że na spodzie to tam już prawie nic nie ma, za chwilę w ogóle nic nie będzie. To jest magia też tej patelni. Po prostu zakochałam się w niej i uwielbiam na niej smażyć. Możemy wyłączać. Spróbujcie jeszcze tylko do smaku, czy nie trzeba może odrobinę soli więcej dodać. Możecie dodać też coś dla ostrości, jakiejś ostrej papryki, jeśli lubicie. Ja dzisiaj robię taki łagodniejszy, więc nie dodaję, ale oczywiście można. Ja dodaję jeszcze całkiem sporo natki zielonej pietruszki. Mieszam i mój gulasz z indyka gotowy. Pachnie przepięknie, sos jest cudowny w smaku. Myślę, że na pewno Wam posmakuje, tak jak mi. Ja swój podaję z ryżem. U mnie jaśminowy, ale super sprawdzi się również basmati. Pamiętajcie, że ryż gotujemy w proporcji 1:2, czyli na przykład szklanka ryżu na 2 szklanki wody. Ja zazwyczaj gotuję na niewielkim ogniu i jak mi odparuje cała woda, to po prostu wyłączam i przykrywam jeszcze na parę minut. I gotowe. Takie talerze również możecie zakupić sobie na Temu. Przychodzą naprawdę fajnie zapakowane, nic się nie tłucze. Mile zaskoczona byłam. Do usłyszenia!